Spoiler. Informacja zawierająca szczegóły na temat zakończenia gry, filmu, książki lub po prostu wyjawiająca jakiś ważny zwrot akcji. Nic fajnego. Nikt nie lubi spoilerów. Lubimy być zaskakiwani historią, wydarzeniami, które odwracają fabułę do góry nogami lub wprowadzają zaskakujący twist. Również gry operujące warstwą fabularną często sięgają po zaskakujące wydarzenia, które mają nas szokować lub zmusić do myślenia. Niestety w dobie powszechnego dostępu do informacji ciężko przed spoilerami się obronić. Czasami przypadkowe strony podsuwają nam tą informację, a czasami ktoś złośliwie puszcza wiadomość w sieć, której nie jesteśmy w stanie zignorować. Ale co jeśli są gry, które walą w nas spoilerami niemal na samym początku, choć nie jesteśmy tego świadomi? To zabawa twórców z graczami, którzy nie do końca rozumieją sens pewnych wydarzeń na początku. Twórcy droczą się z nami, dając rozwiązanie na tacy tuż przed naszymi oczami. Jednak bez pewnych informacji, które zbierzemy dopiero później, są one niekompletne, więc i spoiler przemyka tuż obok nas, choć jeszcze tego nie wiemy. Oto 10 gier, które zarzucają nas oczywistymi spoilerami. Z racji, że będzie tutaj sporo wyjaśniania fabuły, w filmie o spoilerach w grach uprzedzam o spoilerach. Batman Arkham City. Po Batman Arkham Asylum autorzy postanowili dać graczom trochę więcej swobody i przed nami otworzyli całe miasto Arkham, po którym możemy się swobodnie przemieszczać. Już na samym początku mamy przedstawionego głównego przeciwnika Batmana. Jest to oczywiście Joker, największy nemezis Człowieka Nietoperza. Gracze, którzy grali w część pierwszą, zapewne pamiętają, że Joker wstrzyknął sobie dawkę tytanu, zmodyfikowanego serum Venom, którego wcześniej używał Bane. W Arkham City Batman odkrywa, że serum mutuje we krwi Jokera, powoli go zabijając, jednak Joker, którego trochę później spotykamy, cieszy się wyśmienitym zdrowiem. Wystarczy jednak, że użyjemy trybu detektywa i okazuje się, że coś jest nie tak. Jako jedyna postać nie posiada szkieletu. Dzieje się tak dlatego, że Jokerem okazuje się Clayface, istota zbudowana z gliny, która potrafi uformować się w każdy dowolny kształt. To właśnie on przez większą część gry podszywał się pod największego wroga Batmana. Call of Duty Modern Warfare 2. Po absolutnie rewelacyjnej pierwszej części gracze z niecierpliwością oczekiwali kontynuacji Modern Warfare. I choć część druga nie mogła się równać z poprzedniczką, to i tak dała masę radości, nie tylko w trybie single player, ale też w multi. Jednym z największych twistów fabularnych jest zdrada generała Sheparda, który opowiada się po stronie ultranacjonalistów Makarowa. Jednak autorzy już na samym początku dają nam do zrozumienia, że Shepard jest zdrajcą. Jedno ze zdań, które wypowiada, odnosi się do rosyjskiej inwazji na amerykańską ziemię, jednak drugi dowód jest o wiele bardziej oczywisty. W trakcie gry zbieramy laptopy zawierające ważne informacje wroga. W pierwszej misji treningowej jest schowany tylko jeden taki laptop. Skąd wrogi laptop w amerykańskiej bazie? Należy on właśnie do Sheparda, co jednoznacznie określa go jako przeciwnika. Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Hideo Kojima z umiejętnością wytrawnego stratega połączył wszystkie wątki fabularne, które złączyły się w jedną całość w zakończeniu Phantom Pain. I choć wymaga ona niemałej wiedzy ze wszystkich części Metal Geara, aby zrozumieć, co właściwie się wydarzyło, trzeba przyznać, że historia trzyma się kupy. Największym twistem, który jest wyjaśniony pod koniec gry, to oczywiście ten, że nie sterujemy Big Bossem, ale medykiem, który został do Big Bossa upodobniony. Jest to gigantyczny zwrot akcji, który wywraca całą fabułę do góry nogami. Jednakże informacja, że nie sterujemy legendarnym Big Bossem, pojawia się niemal na samym początku gry. Pierwsza mini podpowiedź pojawia się w misji w szpitalu, kiedy naszemu bohaterowi pomaga obandażowana postać, która mówi również głosem Big Bossa. Jednak na tym etapie może się to wydawać zbiegiem okoliczności. Natomiast później pojawia się bardzo istotna informacja od Ocelota, który wyjaśnia, że nasz bohater i Eli, który w przyszłości będzie Liquid Snake'iem, nie mają takiego samego DNA. Fani serii wiedzą, że jest to niemożliwe z tego powodu, że Solid jak i Liquid pochodzą od jednego dawcy Big Bossa, więc muszą mieć to samo DNA. W trakcie rozgrywki informacje o tym, że nasz bohater nie jest Big Bossem, pojawia się jeszcze kilka razy, z racji, że nikt go nie rozpoznaje, nawet jego przyjaciel Hal Emmerich. Mało tego, my sami mamy możliwość zobaczenia prawdziwego oblicza bohatera w nocy w helikopterze, gdzie odbicie, które pojawia się na szybie, jest odbiciem postaci, którą sami stworzyliśmy, a nie postacią Big Bossa. BioShock
Absolutnie mistrzowska historia, która przenosi nas do podwodnego miasta Rapture, gdzie mierzymy się z postępującym szaleństwem mieszkańców uzależnionych od narkotyku Adam, który daje nadludzkie moce i umiejętności. Jednym z największych twistów jest ten, gdy dowiadujemy się, że nasz bohater Jack jest synem założyciela miasta Andrew Ryana. Jednak ta informacja jest dostępna już z samego początku gry. W trakcie podróży po Rapture możemy korzystać ze środka lokomocji zwanego batysferą. Niby nic dziwnego, jednak w jednym z audiologów dostajemy informację, że z batysfery może korzystać tylko i wyłącznie Andrew Ryan, gdyż rozpoznają one jego DNA. Z racji, że Jack nie ma najmniejszych problemów, aby się nimi poruszać, łatwo wywnioskować, że Ryan jak i Jack dzielą to samo DNA. Thief Deadly Shadows. Thief Deadly Shadows to ciekawy przykład gry, która już wali spoilerem podczas instalacji. O ile na konsolach tego problemu gracze nie mają, to gracze PC-towi, którzy mają manię obserwowania paska instalacji, mogą mieć problem. Spoiler nie wynika tutaj ze specjalnie zakamuflowanej informacji o dalszych wydarzeniach, a bardziej z niedopatrzenia twórców. Podczas instalacji widzimy, jakie pliki są instalowane na dysku. Wśród nich jest plik z cutscenką o nazwie. Z nazwy pliku już łatwo się dowiedzieć, co spotka Garreta w niedalekiej przyszłości. Life is Strange. Life is Strange to niezwykle ciekawa gra pokazująca życie nastolatki borykającej się z problemami wieku dojrzewania, jak i z mocą władania czasem. Historia oferuje sporo momentów, w których podejmujemy istotne decyzje wpływające na dalszy bieg historii. Jedną z tajemnic zawartych w grze jest motyw seryjnego mordercy, który porywa małe dziewczynki, robi im zdjęcia, a w końcu zabija. Jednak już na samym początku gra sugeruje nam w dosłowny sposób, kto jest mordercą. Dzieje się to na zajęciach z fotografii, gdzie nauczyciel wyjaśnia, że mógłby każdą z obecnych dziewczyn sfotografować w jakimś ciemnym kącie i uchwycić desperację na jej twarzy. Oczywiście nauczyciel wyjaśnia własny modus operandi. Ciekawym aspektem jest to, że podczas swojego monologu nauczyciel w klasie zerka tylko na dziewczyny. Czyżby wybierał kolejną ofiarę? Batman Arkham Knight. Trzecia odsłona Batmana od Rocksteady przyniosła nowości w postaci Batmobilu, jak i nowego przeciwnika Batmana, który jak się okazuje doskonale go zna. Dla osób nieznających komiksowego Batmana zagadka jest w zasadzie trudna do rozgryzienia, do momentu aż tytułowy rycerz Arkham zdejmuje maskę. Jednak dla fanów Człowieka Nietoperza zagadka została rozwiązana już na samym początku, gdy tajemniczy rycerz zwraca się do Batmana "You're dead, old man". Słowa old man były często używane przez Jasona Todda, byłego Robina, który został zamordowany przez Jokera, więc zgadnijcie, kim na końcu okazuje się Arkham Knight. Conker Bad Fur Day. Ta prześmieszna historia opowiadająca o Conkerze, alkoholiku, który spotyka na swej drodze przedziwne postacie, ma jednak bardzo smutny koniec, zupełnie niepasujący do narracji, jaka towarzyszyła nam wcześniej. Śmierć dziewczyny Conkera ma zszokować i zupełnie nie pasować do radosnego klimatu całej opowieści. Jednak już w intrze, kiedy Conker jako król siedzi na tronie, w tle przygrywa muzyka zwana Funeral of Queen Mary, która odnosi się bezpośrednio do śmierci królowej, w tym wypadku dziewczyny Conkera. Jednak w tym momencie nie możesz jeszcze tego wiedzieć. System Shock 2. Pierwsza część System Shocka była świetną grą. Atmosfera zaszczucia czy opuszczona baza, którą rządzi zbuntowana sztuczna inteligencja Shodan. Pomimo upływu wielu lat gra nadal potrafi wrzucić ciary na plecy. Nie jest tajemnicą, że Shodan był głównym, ostatnim przeciwnikiem w pierwszej części gry. Jednak przy drugiej części obecność zniszczonego wcześniej Shodana miała być tajemnicą, która miała zszokować nic nie spodziewającego się gracza. I pewnie by była, gdyby nie to, że pudełko z grą wali po oczach ogromną twarzą Shodana. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Nie da się ukryć, że zakpienie z graczy udało się Kojimie wyśmienicie, choć wielu uznało podmianę Snake'a na Raidena jako niesmaczny żart. Również wielu graczy było tym faktem zaskoczonych i nie kryło swojego rozczarowania. Jednak Kojima nie krył się z tym od samego początku. Wystarczyło zajrzeć tam, gdzie nikt nie zagląda, czyli do manuala dołączonego do gry, aby dowiedzieć się, że to właśnie Raiden rusza na swoją pierwszą misję na Big Shell i to on będzie głównym bohaterem drugiej części Metal Gear Solid. Ciekawostka, w późniejszych wydaniach gry te informacje usunięto. A czy wy znacie jakieś gry, które spoilerują już na samym początku? Zapraszam do komentarzy.